Z uwagi na ilość produktów, rynek klawiatur i myszek gamingowych przeżywa ostatnio niezłe zatrzęsienie. Prawdziwy boom na klawiatury mechaniczne sprawił, że producenci rozpoczęli kombinowanie ze switchami, szukając przystępnej alternatywy dla przycisków typu Cherry MX. Przedstawicielem takiej właśnie kategorii jest Areocool Thunder X3, którego hybrydową klawiaturę TK40 oraz mysz TM30 można kupić za stosunkowo niewielkie kwoty. Czy warto? Zacznijmy więc od klawiatury. Model TK40 cechuje się wieloma funkcjami, które znamy z klawiatur z górnej półki, kosztując obecnie około 250 zł. Wykonana ze wzmocnionego tworzywa sztucznego klawiatura posiada zdejmowaną podkładkę na nadgarstki oraz budowę zapewniającą ochronę przed przypadkowym zalaniem. Do dyspozycji mamy klawisze z autorskimi hybrydowymi switchami oraz funkcją anti-ghosting, zapewniającą odczyt z nawet 26 wciśniętych naraz klawiszy. Jak tego typu switche sprawdzają się w codziennym użytkowaniu? Drażniąca czcionka to jedyna rzecz, która początkowo przeszkadza w pracy, bo samo wciskanie klawiszy jest dokładne i uprzyjemnia pracę. Switche mają mocno wyczuwalny klik i do ich wciśnięcia potrzebne jest nieco mocniejsze uderzenie niż w przypadku np. Cherry MX Brown lub Red. Dźwięk jest już kwestią indywidualną. Nie jest to zdecydowanie model dla koneserów klawiatur mechanicznych, jednak spokojnie tym modelem można rozpocząć przygodę młodej osoby ze sprzętem bardziej profesjonalnym. Podczas gry nie miałem problemu z działaniem przycisków, również dzięki dobrze dobranemu sterownikowi. Zapewnia on bowiem raportowanie nawet na poziomie 1000 Hz, co jest bardzo dobrym wynikiem. Warto podkreślić, że klawiatura posiada również podświetlenie RGB, które można zmieniać przyciskiem funkcyjnym oraz ustawić w dedykowanym programie. Do dyspozycji mamy 3 efekty świetlne: statyczny, oddychanie i zmiana kolorów, wraz z możliwością dostosowywania siły jasności i wybrania konkretnego koloru. Sam program umożliwia jeszcze przypisanie multimedialnych i gamingowych czynności do praktycznie wszystkich przycisków na klawiaturze. Wrażenia po paru dniach zabawy ze sprzętem są bardzo pozytywne i wydaje się, że model ten może być idealnym kandydatem na prezent komunijny. Czas na gryzonia. Niezwykle prosta w budowie mysz Thunder X3 TM30 wyposażona została w przyzwoity sensor Avago 3310 oraz przekaźniki Omron gwarantujące bezawaryjną pracę nawet do 10 milionów kliknięć. Największa zaleta myszki jest zarazem jej największą wadą. Maksymalnie uproszczona obudowa ogranicza się tutaj tylko do 2 przycisków bocznych, przycisku w rolce oraz przełącznika rozdzielczości o maksymalnej częstotliwości 10 000 dpi. Mysz stworzono z myślą o osobach praworęcznych i jej wyprofilowanie, zależnie od wielkości dłoni, umożliwia grę chwytem palm lub claw. Podobnie jak w klawiaturze TK40 znajdziemy tutaj oplatany kabel z pozłacaną końcówką. Płynność na prawie każdej powierzchni zapewniają spore rozmiarowo teflonowe ślizgacze. Cieszy również stworzenie 2 stref podświetlenia RGB, rolka i tył myszy, które możemy swobodnie ustawić w dedykowanym programie. Również w nim znajdziemy opcję zmiany funkcji przycisków i makr, które z uwagi na niewielką ilość przycisków ciężko wykorzystać. Koniec końców, myszką operuje się bardzo przyjemnie i w grach typu CSGO nie odczuwałem niepożądanych zachowań z jej strony. Razem z klawiaturą TK40 tworzą więc bardzo przyjemny duet, który niewielką ceną i sporymi możliwościami może przyciągnąć uwagę wielu z Was. Zapraszamy do sprawdzenia produktów na sferis.pl.